Dzień dobry wszystkim na kanale Moje Uprawy. Bardzo się cieszę, że ta seria o pomidorach tak Wam się podoba. Więc dzisiaj przedstawiam Wam następną odmianę, mianowicie Sybirski Gigant. Zawsze lubię Wam takie smaczki tutaj podawać, ciekawostki o tych pomidorach, ale o tym nic za bardzo ciekawego nie znalazłam, oprócz tego, że pochodzi z Syberii, no jak sama jego nazwa wskazuje, pochodzenie, i że uprawiany jest zazwyczaj w szklarniach. Ja swojego posadziłam i w gruncie, i w szklarni, ale niestety w gruncie okazało się, że przyszedł silny wiatr i złamał mi tą sadzonkę, a już było, słuchajcie, za późno, żeby tam jeszcze jakieś wilki pobierać, robić nowe sadzonki, i w to miejsce posadziłam inną sadzonkę, także mamy tylko egzemplarz ze szklarni, ale za to będą dwie degustacje, bo znowu coś tam zapomniałam, pomyliłam i nagrałam dwie degustacje. Polecam Wam tego pomidora, ponieważ jest bardzo smaczny, jest dość odporny, chociaż właśnie trudno mi jest ocenić jego odporność na zewnątrz, ale w szklarni naprawdę nie mogę narzekać, był bardzo zdrowy. Co prawda ja w szklarni mam takie specyficzne warunki, jak już Wam wiadomo, bo tam drzewa szybko dają cień i te pomidory moje takie są wyciągnięte, jakby je troszkę wyciągnął ktoś wzdłuż. No ale i tak owocują ładnie, nie mogę narzekać. Jest to pomidor dość wysoki, bo w opisach pisze, że do 2 metrów dorasta. No u mnie on nawet wyższy był. I jako pomidor taki ze wschodu, no to właśnie, że krzak jest zdrowy, to też potwierdzam. Owoce są bardzo duże i duże, no to też mogę się z tym zgodzić, ponieważ mimo, że właśnie to jest wielkoowocowy pomidor, to bardzo ładnie wiązał na kilku pięterkach, na kilku gronach. Czasami jest tak, zauważyłam, że jak jest właśnie wielki owoc, to zawiąże 1-2 owoce i później jakby nie ma już siły, żeby wiązać więcej. A ten nie mogę powiedzieć, bardzo ładnie wiązał. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Będą ujęcia w szklarni z sierpnia i z września bodajże. No i później degustacja będzie. Zapraszam. Sybirski Gigant. No, powiem, że owoce faktycznie ma ogromne. No, widać to może. Tutaj też. Krzak. Oj, tutaj już widzę, się złamała gałązka. Będę musiała podpiąć. Krzak też mi wybujał tam do góry i nawet na górze jest jeden owoc. Tutaj też ładnie zawiązał, muszę przyznać. Także jeszcze będzie z niego pociecha. No, takie planowanie nawet ma jak na szklarnię, Wam powiem, bo tutaj jednak jest dużo cienia. No, ale zobaczymy, jak będzie w smaku. Też takie widzę już bladozielone liście ma, czyli jest żarłok. No, ale przy takich wielkich owocach to się nie ma co dziwić. Sybirski Gigant. Sybirski Gigant. Kolejny zbiór. Tutaj jaki wielki już pęk. I tutaj też już są dwa takie duże. No naprawdę giganty, słuchajcie. Przepiękne pomidory. Także dzisiaj będzie tego zbiór. No naprawdę gigant. Ogromny. Fajnie obrodził. Będziemy próbować. ,36 Sybirski Gigant. No, niektóre są owoce faktycznie gigantyczne, a niektóre takie średniej wielkości. Jestem ciekawa tego dużego. Spróbuję go przekroić. On niestety mi pękł. Nawet już Wam nie pokazuję, bo tak brzydko z tamtej strony wygląda. Tutaj zresztą widać. No, ale bewsztyk taki zacny.
Zobaczymy, jak w tych małych wygląda sprawa. No i tutaj już jest tak mniej wypełniony, jak tutaj. Widać, że cała siła poszła w ten owoc. Może przez suszę to było, bo w szklarni czasami, wiecie, nie było wilgoci, było sucho. O, tutaj już jest ładnie wypełniony. No, można powiedzieć, że tak wygląda średniej wielkości. Tego spróbuję, bo ten jakiś taki już jest nadpsuty, chociaż pięknie wygląda. Ale ten też niczego sobie. Taki bewsztyk, soczysty bardzo. Bardzo smaczny. Taki lekko kwaśny, ale zrównoważony smak między kwasowością a słodyczą. Bardzo dobry. Bardzo soczysty jest, aż mi tutaj cieknie po rękach. Także na jakieś przeciery, na soki na pewno się będzie nadawał. Na kanapki też myślę. Tylko że może ten taki, bo ten to bardzo z niego cieknie, a te mniejsze takie mniej wodniste są. Ale bardzo smaczny. No taki smak, wiecie, pomidorowy. Pomidor. Także polecam go. 36. Sybirski gigant. No trochę leżał pod więdą. No zobaczymy teraz, jak smakuje. To jest chyba taki, wiecie, typowy bewsztyk. No tak jak myślałam. No w środku przepiękne takie przebarwienie ma karminowe. Zobaczcie. Widać chyba to. Tutaj w środku taki rdzeń jest taki różowy mocno. I później jest taki blady miąższ. No i spróbujemy, co za smak. Sybirski gigant. No, jestem fanką chyba rosyjskich pomidorów, czy takich w ogóle wschodnich, bo one dosyć szybko dojrzewają. Dosyć są odporne na jakieś takie warunki, czy właśnie rosyjskie pomidory, czy ukraińskie, czy właśnie jakieś tam z Kazachstanu. Bardzo ma fajny smak. Taki, wiecie, pomidorowy. Bardzo jest soczysty. No ale to też może dlatego, że jest dosyć dojrzały. O, patrzcie, jakie tutaj ma ciekawe jeszcze komory. No, bardzo fajny pomidor. Takie ma wzorki. Ale bardzo smaczny. Soczysty jest bardzo, powiem wam. No, na kanapkę tak się leje. Wiecie, to jest taki smak, jakbym wam powiedziała, taki właśnie wakacje u babci. Taki pomidor, ojej, pycha. No, polecam. No, jak mogliście zobaczyć, to ja jednak chyba jestem fanką rosyjskich i wschodnich odmian. To są takie, wiecie, dla mnie klasyki, które, jak to się mówi, nigdy nie wychodzą z mody, ale większości ludziom one smakują, są takie uniwersalne. Ten jest wspaniały do kanapki, właśnie do sałatek, na przetwory, także bardzo wam go polecam. Dołączy on oczywiście do mojej playlisty i tam link będzie pod filmem. Pod filmami zazwyczaj też staram się dawać linki, gdzie akurat można dostać te odmiany. Z tym, że najlepiej to, słuchajcie, wpisać sobie nazwę szukanego pomidora i wtedy wyskoczą wam od razu wszystkie sklepy, gdzie można dostać daną odmianę. Wiecie, to się cały czas zmienia, bo gdzieś są wykupywane te odmiany i już nie ma na przykład, gdzieś się pojawiają. Także chyba najlepsza to jest metoda właśnie, żeby tak sobie szukać odmian. Ale jak ja coś tam znajdę, to chętnie wam podlinkuję. Więc na dzisiaj będę kończyć, kochani. Zapraszam na następne odcinki. Jeszcze mam takich kilka perełek, które chciałabym wam przedstawić. Też właśnie między innymi takie wschodnie odmiany to będą. Więc zapraszam. Tak jak mówiłam, żegnam się na dzisiaj. Do zobaczenia, kochani. Do usłyszenia. Pa, pa.